Cześć kochani, dzisiaj chciałem zaprezentować Wam strój Shima Hero 2.0. Dokładnie tak zaczynał się film, który nagrałem dla Was 20 kwietnia tego roku i wrzuciłem na kanał. Tymczasem dzisiaj porozmawiamy sobie o recenzji tego stroju, ale już nie po 3000 km, a po 17 000 km. Tak, moi mili, moi kochani, tego roku, w tym sezonie udało mi się przejechać około 17 000 km i jak też sprawował się ten zestaw, o tym będzie dzisiejszy materiał oraz co z tym zestawem się tak naprawdę podziało. Tak więc jak możecie zauważyć na prezentowanym obrazku, po 17 000 km ten zestaw przypomina jeszcze nowy. Można by tak rzec. Materiał nie brudzi się aż tak bardzo, nawet te żółte elementy, wszystko prezentuje się w miarę, natomiast powychodziły jego mankamenty. Rzepy. Przede wszystkim wszystkie rzepy zamontowane w tym zestawie są po prostu słabe. One po jakimś czasie przestają trzymać. Kieszenie dla mnie spoko, kieszenie cargo, natomiast po wypakowaniu ich no, praktycznie jest niemożliwe zapięcie ich na rzep. Kolejny element, który tutaj widzicie, to jest rozprucie, co jest bardzo dziwne. W tym samym miejscu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Generalnie przeszycia w tym zestawie, w tym stroju to prawdopodobnie jego najsłabszy punkt, o czym za chwilę się będziecie mogli przekonać, oglądając ten materiał. Nie wiem, jakie nitki zastosowała Shima i być może jest to wina tylko pojedynczego przeszycia, być może nici są po prostu za słabe, które oni tam zastosowali, natomiast no on się po prostu pruje w paru miejscach. Jeśli chodzi o przód, to również wentylatory, czyli te duże klapy, które ściągacie, tam są zainstalowane rzepy. Te rzepy też słabo trzymają. Jeśli chodzi o tył kurtki, tutaj tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. Jedyne to, do czego ja mam moje uwagi, to tu tak, znowu jakieś tam poprucia, psujące się nitki, tak? To nie są przetarte, to nie są zużyte, no one są po prostu niskiej jakości. Tu dla mnie słabym elementem tego zestawu, który prawdopodobnie ja sobie dopracuję, to jest przede wszystkim zamontowanie w tych zamkach z tylnej klapy jakichś sznurków, które umożliwiałyby mi, siedząc na motocyklu, po prostu coś z nimi zrobić na zasadzie albo je zapiąć, albo je rozsunąć. Na chwilę obecną jest to niemożliwe. Musicie ściągnąć kurtkę, albo musi Wam pomóc w tym osoba trzecia. Spodnie, podobna sprawa. Kieszenie i wentylacja, po prostu rzepy się nie trzymają. Siedząc na motocyklu, na udach mi się po prostu otwierały te kieszenie. Tutaj macie widoczne mankamenty, które powstały na tyłku. Na pośladkach jest zainstalowany tam jakaś warstwa taka, która ma służyć prawdopodobnie temu, żebyście się nie ślizgali na siedzeniu. Ta moja warstwa, no niestety poprzecierała się w dwóch miejscach. W ogóle pokazał się ten materiał, że on jest mega cieniutki. To jest, on sprawia wrażenie takiej jakby gumowej nakładki, mega grubej, natomiast fizycznie on jest mega cienki i się po prostu przetarł na tyłku. Dodatkowo puścił szef na samym środku mojej pupci. Tutaj widzicie nogawki znowu, prujące się nitki, prujące się szwy. To coś, co być może, nie wiem, tłumaczę sobie, że być może w moim egzemplarzu albo w tych pierwszych egzemplarzach tych kurtek zostały tutaj popełnione jakieś błędy, natomiast no widzicie, każdy jeden rzep, po prostu odstające poprute nitki, to jest wszędzie. Jeśli chodzi o wentylację w tych spodniach, jest ona na stosunkowo wysokim poziomie. Tutaj macie właśnie wentylację przednią, tak? Czyli panele, które macie na udach i tu zamek
spoko. To, że je można schować do środka, wewnątrz i nie powiewają Wam na wietrze, ekstra. Natomiast rzep, który tu widzicie, on się po prostu już nie trzyma. Te spodnie mi się rozpinają po prostu podczas jazdy pod wpływem napięcia materiału, że nogę macie ugiętą, że udo macie naprężone. Po prostu nie trzymają. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ociepliny, które tam zastosowano oraz membranę wodoodporną, do tego nie mam jakichś zastrzeżeń. I to tak naprawdę są takie elementy kluczowe, które sprawiły, że zarówno spodnie, jak i kurtka wylądowały w reklamacji u producenta. Zanim jednak porozmawiamy sobie o tym procesie reklamacji, to porozmawiajmy sobie jeszcze o tym zestawie. Zestaw od stycznia. Kupiony był w styczniu, na reklamację leci w październiku. Czy to krótko, czy to długo? Kurde, biorąc pod uwagę to, że rozmawiałem nieraz z innymi z Was. 5 lat, 3 lata, 4 lata, 6 lat. Takie padały stwierdzenia, jeśli rozmawialiśmy o Waszych motocyklowych kurtkach, czy też zestawach. Więc z jednej strony uważam, że kurczę, coś jest nie tak. Druga sprawa, że przez ten cały okres ten zestaw jeździł w każdych warunkach. W mega upałach po 40 stopni, w 4-stopniowych temperaturach, w deszczu i nie mogę się do niego jakoś nadmiernie czepiać. Był komfortowy, był moim sprzymierzeńcem podróży, każdej podróży, bo jeździłem tak naprawdę tylko w nim. Czasami zamieniałem tylko spodnie na jeansowe, natomiast raczej zawsze był to zestaw. Zastanawiam się, jak mają się do tego wszystkiego względy bezpieczeństwa, bo wszyscy producenci się tym chwalą. Odporność na przecieranie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę, że ten zestaw nie miał żadnego upadku, żadnego szlifa, oprócz jednego Boże, co to było? Podczas kursu wolnych manewrów w Oświęcimiu, gdzie wywróciłem się tak naprawdę przy, nie wiem, 3 na godzinę, 5 na godzinę, po prostu upadłem. Nic mi się nie stało, tym bardziej nic się nie stało zestawowi. Natomiast ja zastanawiam się, jak to się ma, że nitki same się prują. Same. Nie wiem, nie mnie to oceniać, już odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Dla mnie wydaje mi się, że jest coś z tym nie tak. Cały czas należy mieć z tyłu głowy cenę, za którą ja kupiłem ten zestaw, bo ta cena była rewelacyjna. Jest to najtańszy chyba, czy tam jeden z tańszych dostępnych zestawów turystycznych dla motocyklisty. I tutaj, biorąc pod uwagę pryzmat tej ceny, to jest on jednak zestawem dobrym. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobrym. Na pewno spełnia swoje zadania, pomimo paru kwestii mniej lub bardziej przemyślanych, czy tam jakichś tam niedociągnięć. Ja uważam, że no nie ma lipy i nie ma tragedii. Natomiast teraz wróćmy sobie do procesu reklamacji. Kochani, do Shimy wróciła zarówno kurtka ze względu na to, że miała na jednym rękawie i na drugim rękawie po prostu popruły się tam nici i materiał się rozchodził. Jeśli chodzi o spodnie, no to widzieliście, co wydarzyło się na tyłku. I teraz tak, o ile spodnie wróciły do mnie całkowicie nowe, w tym samym rozmiarze, o tyle kurtka wróciła do mnie naprawiona. No i nie ma w tym nic złego. Producent wywiązał się z deklaracji gwarancyjnych, naprawił kurtkę i jest, można by powiedzieć, wszystko ok. Ale jest mała gwiazdka, mały haczyk. Mianowicie nie wiem, o co chodzi. Odsyłałem spodnie w rozmiarze M. Trafiły do mnie spodnie w rozmiarze M, w które się nie dopinam i nie wchodzę.
Być może Shima w międzyczasie zmieniła gdzieś tam swoją rozmiarówkę, natomiast ewidentnie coś tutaj jest nie tak. Czekam jeszcze na informację, jak to się ostatecznie rozwiąże. Natomiast co? Cały proces reklamacyjny przebiegł bardzo sprawnie. Nie trwał nawet tygodnia, kiedy odesłałem mój zestaw do sklepu, w którym był on zakupiony. I tak naprawdę 4 chyba dni później już miałem informację zwrotną, gdzie mają wysyłać paczkę. Więc to jest akurat według mnie bardzo dobre podejście. Mam nadzieję tylko, że mankamenty z tych pierwszych zestawów zostały poprawione w tych zestawach kolejnych. No i zobaczymy, jak długo jeszcze ze mną przeżyją. Przez chwilę myślałem, czy by nie kupić czegoś nowego, ale z drugiej strony wiecie, inwestować kolejny, nie wiem, 1500, 2-3 w jakiś nowy zestaw. Ja wolę te pieniądze wydać na paliwo do mojej Suzy i zobaczyć jeszcze przy okazji coś nowego. Być może pojawi się update, co się dzieje z tymi spodniami. Ja podejrzewam, że po prostu wymienią mi na L-kę i na tym to się wszystko zakończy. Ale czas pokaże, zobaczymy. Więc podsumowując, zestaw po 17 tysiącach, czy jakbym go miał kupować jeszcze raz, to czy bym go kupił? O, to jest dobre pytanie, które być może warto jest zadać. Natomiast jeśli byłbym teraz tam, gdzie byłem wtedy, czyli byłbym na całkowitym początku mojej drogi motocyklowej, i myślę, że tak, wybrałbym dokładnie ten sam zestaw, bo był w bardzo dobrych pieniądzach, miał fajny design, ma fajny design, bardzo mi się podoba i to jest kluczowe. Ale teraz, czy kupiłbym go teraz jeszcze raz? To jest bardzo ciężkie pytanie. Jak możecie się domyślać, przez ten sezon, w którym pojeździłem, no nie mało, wypracowałem sobie już pewne swoje podejście. Już wiem, czego tak naprawdę mi potrzeba, więcej czego mi potrzeba, mniej, w czym czuję się bardziej komfortowo, w czym mniej. I tu zaskoczę Was, bo prawdopodobnie nie kupiłbym w ogóle tego zestawu motocyklowego, ale też nie kupiłbym innego zestawu motocyklowego. Poszedłbym w coś całkowicie innego, o czym być może niedługo pojawi się materiał na tym kanale, natomiast odchodziłbym od zestawów typowo motocyklowych. Może za wyjątkiem jednego, może za wyjątkiem nowego zestawu, który właśnie wypuściła Shima, mianowicie Shima Alpha, bo to rozwiązanie to jest taki game changer mały, bo tam pozamieniali ze sobą warstwy, co mi osobiście bardzo się podoba. Natomiast dalej uważam, że chyba bym jednak poszedł w jeszcze coś innego, o czym być może kiedyś nagram film. Tymczasem ja Was z tym zostawiam. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Cieszę się, że dotarliście aż do tego momentu. Zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, by być na bieżąco, bo takie odcinki pojawiają się tutaj bardzo regularnie, 2 razy w tygodniu, w każdą środę i niedzielę o godzinie 18. Skomentujcie, wyraźcie swoje zdanie, swoją opinię. Wy być może mieliście podobny zestaw, być może taki sam, być może mieliście takie problemy inne. Dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło. Do następnego. Pa!